Witajcie kochani, znajduję się właśnie w Akademii Semilaka Rafała Maślaka z Kamilą. Poznajcie Kamilę. Cześć, bardzo mi miło. Muszę wam powiedzieć, że byłam tutaj już kilka razy, ale nigdy jeszcze paznokci nie robiła mi Kamila, także jestem bardzo ciekawa, co takiego dzisiaj uda nam się wspólnie wyczarować. Myślimy nad cat eye'em albo nad charm efektem. W charm efekcie mamy około 18 kolorów, będziemy coś wybierać, będziemy się bawić, tak. Cat eye mamy aż 12, znaczy w sumie 6 odcieni, tylko że możemy położyć albo na jasny kolor, albo na ciemny. Tak, bo to są takie dwie kolekcje nowe, które się pojawiły. Tak jest. Niedawno, także myślę, że przetestujemy sobie za chwilę, zwłaszcza, że już mi się trochę znudziło, wiecie, robienie paznokci w jednym kolorze i bez żadnych efektów, także jestem ciekawa właśnie tych nowych lakierów. Myślę, że zobaczymy, jak to będzie u mnie wyglądać. Mamy tutaj przed sobą wzorniki do cat eye. Tutaj jest ogólnie 6 kolorów, ale 12 możliwości, prawda? Tak jest. W zależności od koloru podkładowego mamy na przykład jasne cat eye, ewentualnie na ciemnym podkładzie, czyli na czarnym, bardziej uwydatniony efekt. I tutaj obok mamy Charm Effect, czyli tych 18 różnych odcieni. Tak, kładziemy je na bazowy kolor, taki bardziej rozwodniony. Mamy w kolekcji ogółem takie dwie bazy, jedna przeźroczysta, druga biała. I w zależności od koloru naszej bazy, kładąc inne kolory, możemy uzyskać taki rozwodniony, rozmyty efekt. Zapomniałam wam jeszcze wspomnieć o tym, że przy okazji cat eye pojawił się w asortymencie Semilaka pewien przyrząd. Możesz go pokazać, Kamila? Właśnie. I on się nazywa Magnetic Pen, tak? Dobrze mówię? I służy do czego? Do robienia tych linii tutaj. Dokładnie. Poprzek paznokci. Magnes, którym jakby te opiłki metalu z cat eye'a przesuwamy w celu uzyskania różnych wzorów. Jestem pewna, że za chwileczkę przetestujemy tutaj jakieś rozwiązanie i efekt finalny pokażę wam za kilka minut. Zdecydowałam się na kolor czerwony 0,27. Myślę, że nikt nie będzie zdziwiony. A teraz spróbujemy z 611 cat eye i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaczynamy od jednego palca i jeśli będzie ładne, to zrobimy na wszystkich. Zobaczcie, tak wygląda efekt finalny. Mamy tutaj taką lekko prześwitującą linię i to sprawia wrażenie takiego perłowego wykończenia. Nie, to właściwie jest perłowe wykończenie, ale możecie sobie teraz porównać, jak wygląda z efektem cat eye, a jak wygląda normalnie. I mi się na tyle podoba, że postanowiłam zrobić ten efekt na wszystkich paznokciach. A dla porównania chciałam wam jeszcze pokazać, jak wygląda ten sam lakier z tej serii położony na czarnej bazie, że tak powiem, czyli lakierze hybrydowym w tym kolorze i na białym. I tutaj jest ten mój położony na czerwonym, także powiedziałabym, że to jest coś pomiędzy tym a tym. Efekt finalny prezentuje się następująco, także jak widzicie, na każdym z paznokci mamy taką jaśniejszą poświatę i stwierdziłyśmy z Kamilą, że nałożenie tego cat eye 611 na 0,27 dało taki efekt finalnie jak numerek 0,70, czyli takie lekko perłowe wykończenie. Dajcie znać, czy wam się podoba taki efekt, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Zapomniałam wam wspomnieć, że to miejsce, czyli Akademia Semilaka Rafała Maślaka, jak to się świetnie rymuje, obchodzi teraz swoje pierwsze urodziny. Stąd też ten balon na górze, nie wiem czy widzicie, w kolorze różowym. Ale co takiego wam chciałam jeszcze powiedzieć, że jeśli macie ochotę, to oprócz tego, że możecie sobie zrobić tutaj manikur hybrydowy, to możecie też tu przyjść na szkolenie, prawda? Dokładnie, czy indywidualne, czy w zespole, grupie.
jakie tylko chcecie. Od zdobień po podstawy manikuru. Także zapraszamy do Kamili. Kamila również się tym zajmuje. A jeśli byłyście już tutaj, to dajcie proszę znać, jak Wam się podobało. Tymczasem ja uciekam, ponieważ mam za chwilę spotkanie z koleżankami. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. Odwiedziły mnie dziewczyny, które już bardzo dobrze znacie, czyli Oliwia oraz Majka. I muszę Wam powiedzieć pewną rzecz. Oprócz tego, że dziewczyny przyszły, a w zasadzie Oliwia była inicjatorką spotkania, ponieważ chce zobaczyć najnowsze kolekcje lakierów Semilaka, ponieważ Ty w ogóle używasz tylko chyba Semilaka, prawda? Właśnie. Także ja mam, jak wiecie, dość dużo tych lakierów, także Oliwia stwierdziła, że musi przyjść zobaczyć tutaj, jak prezentują się poszczególne kolekcje, ale słuchajcie, przyniosła mi prezent. Mało tego, wiedziała, że przyjdzie Majka, więc przyniosła nam mały prezent i muszę Wam teraz zrobię unboxing. Oczywiście Oliwii bardzo dziękuję za tę tutaj niespodziankę. Chciałabym zauważyć, że mam najbardziej, znaczy najjaśniejszą skórę z Was wszystkich. Bo się nie opalasz. Nie, bo potem widać, kto najwięcej czasu spędza w domu. I nigdzie nie wychodzi, czyli ja. Tak, a ja wszędzie chodzę pieszo, więc właśnie i prowadzę wózek non-stop, więc się tutaj opalam. No, a Oliwia była nad morzem i się opaliła, także tak, tylko ja wyglądam, widzicie, jak kościotrup prawie. Ale do czego zmierzam? Dobrze, miałam zrobić unboxing, także słuchajcie, zobaczcie, co dostałam. O, czy tutaj będzie widać? Tak, widać. Czyli Jo Malone, to znaczy, że byłaś w Arkadii? Byłaś. Tak, bo w ogóle chyba jest w Arkadii tylko w Warszawie, Jo Malone, tak? Nie wiem. W Douglasie w każdym razie. Byłaś I dzisiaj w Arkadii. Nie, dzisiaj. I słuchajcie, Nie, gdzie byłam? to bardzo ładnie pachnie. Nawet jeszcze nie otworzyłam, słuchajcie, a naprawdę super jest opakowane. W ogóle do mnie bardzo przemawia estetyka Jo Malone. Nie wiem jak do Was. Podobają mi się właśnie do mnie też, opakowania, tak. flakony. One wszystkie mają taką samą szatę graficzną, ale naprawdę super to wygląda i samo też to stoisko w Douglasie wygląda bardzo ładnie. Na prezent, jak widzicie, świetnie pakują. To stoisko w ogóle nie pasuje do Douglasa, w sensie w ogóle do perfumerii nie pasuje, bo jest takie... Żeby mogło być samo tak, jest takie eleganckie, takie... balansujące. Zdecydowanie zgadzam się. Niestety, może kiedyś będzie. W każdym razie, tadam, mamy tutaj... Czekajcie. Szampon. Ty dostałaś też chyba szampon, prawda? Tak, ja dostałam. To jest ten sam zapach? Nie wiem, czy ten sam, ale mandarynka pięknie pachnie. Co tu jest napisane? Nie, bo to mi się kojarzy z zapachem Guerlaina. Mandarynka bazylia. On ma bardzo podobną nazwę. W ogóle muszę sobie otworzyć aż to z... Bardzo ładny, delikatny taki. Tak, ciekawe czy on wygląda na taki średnio gęsty. Zobaczymy, w każdym razie mam teraz zapas szamponów. Ale coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że Majka przywodząc do mnie też przyniosła prezent. Nie wiem, strasznie dużo tych prezentów muszę wam powiedzieć. Moje koleżanki muszą mnie bardzo lubić. Bo ciekawe za co. To jest tak, że my nie lubimy przychodzić z pustymi rękoma. Tak. I żeby ludziom poprawiać humor, kupujemy im małe prezenty. Tak, a że ja mam zawsze zły humor, to ciągle go A poprawiam. że jesteś wredna, to kupujemy tobie prezenty, żebyś była dla nas miła. No, także staram się, słuchajcie, coś za coś. Więc Majka przyniosła... Nie, oczywiście żartuję. No, ale to wszyscy wiedzą, że żartujesz. Coś słodkiego. Byłam przekonana, że Majka przyniesie ciasto, bo oglądałam jej snapy i widziałam jak coś robi i mówię, Oliwia, założę się, że Majka tutaj przyjdzie ze świeżo upieczonym ciastem, ale się pomyliłam i przegrałabym ile? 100 000 złotych? 100 000. Tak, że 100 000 złotych, ale Oliwia nie chciała się założyć. Aż tyle. Także no niestety, ale mamy tutaj, co to są, trufle, tak? Dobrze mówię? Tak, trufle i pralinki, także nie wiem kto to zje. Może Aston. I jeszcze coś Wam muszę powiedzieć, bo tutaj od Oliwii coś dostałam, od Majki coś dostałam, ale dostałam jeszcze coś od Asi. Pozdrawiamy Asię. Tak, bardzo lubimy Asię. Asia mi dała, słuchajcie, prezent. Pokazywałam go chyba na live'ie, bo na wstępie go nie pokazywałam. Tylko na live'ie. A to jest bardzo ciekawa rzecz z motywem motylka. Patrycja PP, taka marka. Czekajcie, nie wiem czy to będzie teraz widać. Czy to złapie ostrość. A w każdym razie jest to naszyjnik, który ma tutaj motylka na samej górze i on wydaje mi się, że będzie idealnie pasował do szpilek Sophie Webster, o ile uda mi się je kupić. Także bardzo dziękuję Asi, dziękuję dziewczynom za prezenty, a tymczasem my będziemy teraz, co będziemy
zajmiemy się prezentacją, znaczy ja się zajmę prezentacją Semilaka i pokażę dziewczynom po prostu, jakie nowości tej marki się ukazały. I jak zwykle spędzimy miło czas, także do usłyszenia. Dziewczyny już poszły do domu, a ja teraz zajmę się przygotowaniami do randki. Tak, nie przesłyszeliście się. Otóż Janusz zaprosił mnie na kolację do restauracji, także bardzo rzadko bywam w restauracjach, zwłaszcza z Januszem, żartuję sobie oczywiście. W każdym razie Janusz mnie zaprosił, także idziemy na randkę. Myślę, że te przygotowania trochę czasu mi zajmą, bo jakoś muszę przecież wyglądać, nie pójdę w dresie, ale odezwę się do Was później, żeby się Wam pokazać, w co postanowiłam się ubrać. Minęło 10 godzin i oto jestem, proszę Państwa. Żartuję sobie oczywiście, minęła jakaś godzina. Jak widzicie, albo i nie, mam na sobie czerwoną sukienkę w paski. To jest sukienka Maxi, ona sięga aż do samej podłogi. Marki Gigi Hadid dla Tommy'ego Hilfigera. Pokazywałam się w niej Wam zarówno na live'ie, jak i na Instagramie. Dobrałam do niej biżuterię Louis Vuitton, także mam tutaj kolczyki, naszyjnik, bransoletkę. Zrobiłam osobny film na temat biżuterii Louis Vuitton, właśnie tej, także jeśli nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do tego filmu wyświetli Wam się tutaj na górze. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe dodatki, no to oczywiście czerwone usta, wiadomo, jest to randka i wyjście wieczorową porą, także czerwona pomadka musi być. Następnie torebka, croisette Louis Vuitton, pasujące do tego w tym samym wzorze okulary Louis Vuitton, ponieważ cały czas świeci słońce, mimo że już jest wieczór. I co jeszcze mam tutaj? Perfumy, proszę Państwa. Skoro to jest randka i skoro za chwilę będzie robić się ciemno, no to muszą być odpowiednie perfumy, czyli Versace Crystal Noir. Gorąco cały czas polecam Wam ten zapach, jest idealny na tego typu okazje. A tymczasem wychodzę z domu, ponieważ czeka już na mnie taksówka, także zobaczymy się za chwilę w restauracji. Dotarliśmy już na miejsce i jesteśmy, słuchajcie, w Lazy Dogu, czyli w jednej z moich ulubionych restauracji. Jest tutaj, jak widzicie, mnóstwo ludzi, także nie ma w tej chwili wolnego stolika. I Janusz postanowił mi zrobić niespodziankę. Muszę Wam powiedzieć, że po raz pierwszy byłam właśnie tutaj z nim, a dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, ponieważ mamy środę, a w środy odbywają się tutaj koncerty na wolnym powietrzu i tutaj za mną znajduje się scena, gdzie za chwilę będzie występować jedna z uczestniczek programu The Voice of Poland, co oczywiście za chwilę Wam pokażę, a teraz zajmę się wybieraniem potraw. Otrzymaliśmy już karty menu i ja wiem, co zamówię. Myślę, że nikt nie będzie zaskoczony. Po tym, jak tutaj byłyśmy ostatnio z Majką, zakochałam się w tych krewetkach, w ich smaku, także jako przystawkę zamówię sobie właśnie te krewetki. A jako danie główne coś, co tutaj Wam gorąco polecam i co bardzo często tutaj jem, jest po prostu pyszne, czyli tagliatelle z krewetkami. Oprócz tego zauważyłam, słuchajcie, że jest tutaj jeszcze karta z drinkami, której wcześniej nie widziałam. Ponoć jest od jakiegoś czasu. Mamy tutaj Lazy Doga tytułowego na okładce i drinki o takich bardzo specyficznych nazwach, jak widzicie, mnisi w piwnicy, majowie pierwsi Indianie Ameryki i zamówię sobie drinka śniadanie na trawie. Wyobraźcie sobie, że Janusz zamówił homara, którego nie ma tutaj w karcie, ale dla tych z Was, którzy nie wiedzą, tutaj jest taka opcja, że oprócz tych wszystkich pozycji, które są dostępne w karcie na co dzień, możemy sobie zażyczyć coś, czego w tej karcie nie ma, czyli na przykład, nie wiem, właśnie homary, ostrygi, kraby, raki itd., itd. Tylko chcąc to zjeść, musimy po prostu się skontaktować z restauracją dzień wcześniej. I myślę, że to jest świetna opcja właśnie dla takich osób, które na przykład z jakichś powodów nie jedzą różnych rzeczy albo mają ulubione potrawy, a nie ma ich w danym miejscu. Nie słyszałam o innej takiej restauracji, która robi coś takiego. Także dzisiaj po raz pierwszy spróbuję homara. Nie za bardzo wiem, jak się go je.
ale dam Wam znać, czy mi smakował, jak sobie z nim poradziłam. Są już nasze przystawki, czyli sałatka z krewetkami oraz te przepyszne, słynne krewetki, które poznałam dzięki Majce i oczywiście pozdrawiam z tego miejsca Majkę. Są też nasze drinki, czyli triumf ciała, taki męski, oraz śniadanie na trawie. Zobaczcie, jak to super wygląda. Niesamowicie podobają mi się tutejsze drinki. Cały czas gorąco je Wam polecam. Słuchajcie, siedzę sobie w Lazy Dogu i nagrywam jakieś przebitki do mojego vloga i w pewnym momencie patrzę i podchodzi do mnie chłopak i to byłeś ty, tak? Tak. Możecie się przedstawić, słuchajcie, ponieważ to jest para, która przyjechała do Warszawy na tydzień, po raz pierwszy tutaj są. Tak, ja się nazywam Julia. Ja się nazywam Emil. Tak, i mieli odwagę do mnie podejść, także plus dla nich, bo mało osób ma odwagę do mnie podejść i chcecie mnie poznać, tak? No tak. Tak, najbardziej na świecie i na żywo jesteś jeszcze milsza i piękniejsza, naprawdę. Widzicie? Jestem miła. Nie gryzę, także powiedzcie, jak wam się podoba w Warszawie. O, jest bardzo ładnie. cudownie, Bo naprawdę. zwiedzacie cały dzień, tak? Tak, tak. I wieczorem to wygląda jeszcze śliczniej niż w dzień, no i I byliście w Złotych Tarasach też? Tak. oczywiście, no jak można było to ominąć. A na zakupach byliście? Czy dopiero przed wami? Tak Na razie taki przegląd, ale potem robimy zakupki, czyli jutro idziemy na takie... shopping. Czyli wiecie co? Tak. Bardzo mi jest miło, muszę mówić do kamery, was poznać i oczywiście zachęcam, żebyście do mnie podchodzili, jeśli chcecie mnie poznać, a wam życzę oczywiście udanego pobytu w Warszawie. To. Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia we vlogu. Pa, pa. Właśnie dostarczono nam naszego homara, którego Janusz tutaj zamówił dobę wcześniej i jestem, słuchajcie, w szoku, ponieważ okazuje się, że nie musimy w ogóle tutaj radzić sobie ze szczypcami i go obierać w cudzysłowie, ponieważ zrobili to za nas już kucharze, także świetna sprawa. Ponoć najlepsze mięso i najdelikatniejsze to jest to tutaj, także za chwilę sobie spróbuję i później dam wam znać. A oprócz homara mamy jeszcze moje ulubione danie tutaj, czyli tagliatelle z krewetkami, które wam polecam. Homar zjedzony, chociaż muszę wam powiedzieć, że to w środku wygląda, jakby tutaj jeszcze było trochę mięsa, ale już wszystko zjedliśmy. Może pokażę wam, jak wygląda z zewnątrz. Proszę bardzo. Super fotogeniczny, szkoda, że jest troszeczkę ciemno. W świetle dziennym wyszedły na pewno o wiele lepiej. Na to mięso tutaj, które miało być najbardziej delikatne i najlepsze, rzeczywiście takie było, także mi bardzo smakowało. Już po kolacji muszę wam powiedzieć, że niesamowicie mi się podobało. Ja osobiście bardzo lubię takie wieczorne wyjścia, zwłaszcza latem, kiedy jest ciepło i można siedzieć w ogródku. Bardzo mnie ciekawi, czy wy, moje drogie panie, byłyście ostatnio na randce ze swoją drugą połówką. Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Tymczasem ja gorąco się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu.